Hej, gramy dalej w Memento Mori. Udaliśmy się za André do Finlandii. No i czas sprawdzić, co to za zakon, czy są oni zamieszani w kradzież obrazów i w te wszystkie morderstwa, których byliśmy świadkami. An older monk. His expression is hard to describe. It's definitely not unfriendly. Yes? Do you need something, Mr. Durand? Have you spoken to the abbot? I just wanted to ask about your monastery, about your community. We are not so special. We simply live a quiet life, and by meditation and work, try to reach our spiritual goals. And what exactly is your goal? Knowledge, Mr. Durand. Enlightenment. But I'm only a caretaker here. The abbot can certainly give you much better answers to such questions. This is a place of some religious significance. What it is exactly, what it's consecrated to, who knows? What should I do? I'm not the praying kind, really. No dobrze, czas udać się w stronę klasztoru. Musimy się cofnąć. A, jeszcze drzewo jakieś. It hangs over the gorge like an ominous claw. Just one little step and you could disappear forever. No fakt, jest wysoko, a barierka nie jest szczelna. Tutaj widać brakuje trochę. A więc gdyby ten mnich chciał nas zepchnąć, to pewnie miałby taką okazję. Maxine Durand, if I'm not mistaken. Welcome to our world, Max, if I may call you that. Your brother's around. You'll meet him soon. Well, thanks for the friendly welcome. Perhaps I should make it clear why I'm here. We already know that from your brother. You know? André told you? Why does that surprise you? Max, we have great respect here for the written word. And if your stay within these walls helps the two of you write your book, you're more than welcome. We like our solitude. But how could we stand in the way of your project to capture on paper the way of life of the ancient and forgotten monasteries of Scandinavia before they vanish into history? Forgotten Scandinavian monasteries? Oh, yeah, sure. My brother and me are very grateful to you that we can come and do some research in your monastery. Don't even mention it. Your room is ready. It's in the cloister right across the courtyard. Andre's room is in another part of the monastery. We don't have many guests here. Once you've freshened up after your journey, we'll be happy to see you in the dining room. I'll be happy to come. Cóż, jeśli chciał wzbudzić podejrzliwość tego mnicha, nie wiem, może opata, jeśli to był ten opat, to zrobił. Powtarzając tak z takim zdziwieniem tematykę książki, o której powiedział André. No i w tym momencie mógł wzbudzić właśnie podejrzliwość w mnichu, bo widać było, słychać było to zdziwienie w głosie. It would be a good idea to clean up after the journey, and I'm quite looking forward to dinner. The search for the paintings can wait. I'll attract less attention later anyway. No i teraz poważna, kilkustopniowa zagadka związana z odświeżeniem się po podróży. Metal wash basin. Definitely not luxurious, but better than nothing. Washing without water can be a complicated affair. Oj tak, jest skomplikowaną sprawą. Max Durand, artist, one-time forger, sometime professor, currently serving the devil in this god-forsaken place. That's me. Dark circles under my eyes, stubble. The last few days haven't done me any good. A Latin work. It's not that I don't understand Latin, but I usually read something else before I go to bed. Now is not the right time to sleep. An ordinary hard mattress. No, są różne księgi w pokoju.
The whole monastery is outdated, but an ink pot? That's just too much. Nevertheless, now I know where to find help when I need to write something down. No właśnie, tym bardziej, że masz pisać książkę podobno. Dobra, zabieramy dzbanek na wodę, wiadomo, żeby napełnić umywalkę, no ale ta woda powinna być ciepła, no i wodę musimy znaleźć przede wszystkim. Tutaj niby znajduje się studnia. No water left in it, it's dry as a bone. Ale w studni wody też nie ma. Looks like the gargoyle dried up a long time ago. Tutaj też nie. Looks like they should do some urgent repairs. Having the floor only fixed by the wooden bars is not looking very secure. Damaging it some more will attract a lot of attention. I don't see a reason to do that now. Strange. Have we met before? Certainly not, Mr. Durand, but he can't tell you that because he hasn't got a tongue. Born that way, poor man. Do you need anything, Mr. Durand? That poor man you described earlier. I'm sure I've seen him before, but not in the monastery. That's quite impossible, trust me, Mr. Durand. And let me remind you, the abbot's expecting you for dinner. I mean, once you have settled in a bit. Oh, I almost forgot. I must apologize. But the well in the courtyard has unfortunately dried up. If you want water, you should try the fountain here. Thank you. No niestety Max po raz kolejny jest bardzo nieostrożny, ponieważ no... Listen. As I told you, Mr. Durand, trying to speak with this poor man is useless. He won't answer you. Listen to me and leave him alone. You are disturbing him needlessly. Jest mnich z tatuażem, tak. I Max zastanawia się, gdzie widział mnicha. No gdzie mógł widzieć mnicha z tatuażem? W muzeum chyba. No, ja rozumiem, że tam został porządnie ranny, podtopiony, można tak powiedzieć. I może mieć tylko przepłyski z tamtego miejsca. Ale no, powinien chyba sobie zdawać sprawę, że widział tam mnicha i że tylko tam mógł go widzieć. I w ten sposób mocno się odsłania, jeszcze mówiąc temu opiekunowi, że widział go. Oni od razu mogą to przecież powiązać z tym, gdzie był i co robił ten nowicjusz. Także bardzo nieostrożnie postępuje Max, że temu już zasugerował, że go gdzieś widział, no i dwa, w rozmowie z opiekunem jeszcze to potwierdził. Now I just need to warm it up. No tak. Teraz będziemy musieli jeszcze grzać. Wodę grzać. Okej. Piecyk. A takie normalne czynności. Czyli żeby było coś na podpałkę. W ekwipunku mamy zapałki, bo już je zebrałem ze stołu. Teraz pozostało położyć tutaj dzbanek z wodą. It's starting to burn nicely now. I guess the water is warm now. Zobaczmy.
Ah, the kettle is quite hot. I need an oven glove or something. There must be one somewhere. Jak powiedziałem, to odświeżenie się nie jest wcale taką łatwą i oczywistą czynnością. No ale okej, teraz jesteśmy w klasztorze, to nie to samo co zrobienie zdjęcia w mieście, co powinno być błahostką. Tutaj pewne rzeczy mogą być trudniejsze. He's studying something. The writing must be very small and hard to read because he needs the help of a magnifying glass. Something's telling me that studying isn't the only activity in which these monks are involved. Can I ask you what book that is? It looks rare. Of course, my friend. It's Gragas, published in the 14th century. A gem, isn't it? No doubt about it. Oj. Znów niestety kliknąłem 2 razy zamiast raz i nie usłyszeliśmy tekstu. Ale zabieramy ręcznik. Ręcznik nam oczywiście pozwoli, miejmy nadzieję, na złapanie tego czajnika. Czy co to tam było? Dzbanka. Nasze interesy są zbieżne. Zostawiłem ci wiadomość w kapliczce niedaleko mostu. Something appeared on the steamed up mirror. It says there is a message hidden for me at the shrine in the woods. Dark circles under my eyes, stubble. The last few days haven't done me any good. Dobra, zostawił nam wiadomość w kapliczce niedaleko mostu, więc być może tam się udamy za chwilę. I didn't doubt for a moment that you would make it here. Dear me, André, are you mad? Forgotten Scandinavian monasteries? Where on earth do you think you are? This isn't a sightseeing tour. These people are thieves and probably wouldn't think twice about murder. And you come here to the middle of nowhere, where cell phones don't work, and you can't call for help, with a stupid story about writing a book? Don't you understand that our lives are in danger? That they could bury us where nobody will ever find us? I'm glad to see you too. Have you finished? Damn it, sometimes you behave like a 10-year-old. There's no point getting upset. You wanted to be here and now you are. On your own you might not have made it this far. If this is your way of saying thank you, you're welcome. Look, I'm sorry. I worry about you. Don't be angry. You did well. What have you found out? Not much, really. I've looked around and talked to a few people. Anyway, we should both do our own thing. If we work separately, they'll have a harder time keeping an eye on both of us. You're probably right, but be careful. Don't play the hero. Understood. Can we get some food now? I'm famished. Dobra, chcę, żebyśmy z nim zjedli, no to zanim pójdziemy do kapliczki, to nam zajmie trochę czasu. Skoczmy jeszcze do jadalni. This book of yours, how many monasteries have you been to? What was the last one before you came here? Well, I've been to a few, but if you don't mind, I would prefer to talk about yours. Not at all. That's why you're here. Ask away. Okay? How many people live here? I haven't seen many. For example, I thought you'd all gather around the table for supper. The brothers didn't want to disturb our conversation. Of course, there's normally more than 3 people at the table. I think you meant 4, brother. It's sad that the man managing all our material possessions can't count to 4. Forgive me, you are correct. I'm tired today. There's 11 of us in all. But soon there will be one less. One of the brethren is leaving us. Leaving? Why? It's become clear that we don't share certain values, certain common goals.
That is why he's leaving. We do not hold anyone here who doesn't share our beliefs. Everyone is free to go as they wish. I see. Talking about your goals and values, what are they? What do you seek to achieve here? We seek to live a life of harmony. That's all there is to it. But that is no small thing. That sounds very appealing, but it doesn't tell me very much about your faith. Are you part of the Christian church? What do you believe in? Our faith is a personal thing, and I'm not sure. Tell us more. It's not a secret. We want to know everything. Everything? Really? Of course. Is there a reason why you wouldn't want to? I suppose you've come a long way, and it would be impolite to fob you off with a trite explanation. At the risk of some misapprehensions, tell me, Max, what do you think about death? Sometimes it comes too soon. Sooner than it should. And that seems to you, as to so many others, unjust? His wife died several years ago. I apologize. I'm sorry. I understand. But tell me, do you think there's anything after death? I don't know. At the moment I'm just trying to get by here. I'll let you know about heaven, hell, or anywhere else when I get there. Can we change the subject? Forgive me. I can see I have upset you. That wasn't my intention. But you asked what we believe in, and I'm trying to explain. We believe that how you meet your death is of the utmost importance. Have you ever heard of Ars Moriendi? The Art of Dying? Yes, it's a book dating from the Middle Ages. It is our Bible, if you will forgive the expression. It contains the teachings that we believe and which we practice. Because of them, we will be rewarded at the moment of our death. Rewarded? By what? It's getting late. Perhaps we could continue our discussion tomorrow at lunchtime. Of course. I look forward to it. Well, we didn't find out much about the paintings. Forget the paintings for a moment. I don't like the way things are going here. Why did you push him to give you details of their faith? That sent a chill down my spine. Why? There's nothing unusual about people believing in the afterlife? Didn't you notice the way he changed after you said surely it was no secret? He started to talk about what they believe in, about that book of theirs. Well, I don't remember provoking him. His whole manner changed. He started talking freely as if he had come to some decision, as if he realized he could tell us everything. Why would a criminal suddenly make up his mind to do that? Do you think they want to hurt us somehow? I think we'll be lucky to get out of here alive. Barricade the door before you sleep. God willing, I'll see you tomorrow. I have to arrange one more thing. You're taking things way too seriously, but I'll be careful. Good night. Czyli zakłada Max, że oni są przestępcami. Że to oni za tym wszystkim stoją, co się złego stało. My idziemy teraz w stronę, albo nie, może jeszcze przekonamy się, czy tak każdy może sobie to miejsce opuścić rzeczywiście swobodnie. Can I help you? Are you looking for something? I was just walking around. Pleasant, isn't it? At this time of the year it's usually much colder. Still, it would be best if you stayed close to the monastery. The forest round here is deep and full of wild animals. If you got lost, you might never be seen again. Yes, of course, sure. I really should go back. Jakaś taka nieokreślona groźba wybrzmiała w tych słowach. Jakby on, nawet ma podpis niebezpieczny mnich, jakby pilnował, żeby nikt tego miejsca nie opuścił. He apparently doesn't want to leave me alone here. A false passport. 250 euros and it's mine for a whole week.
Wracamy teraz i idziemy w stronę kapliczki. Tu ma być ta wiadomość od osoby, która zostawiła nam informację na lustrze. As hard as I look, I still can't see a place on the shrine where the message could be hidden. This is a place of some religious significance. What it is exactly, what it's consecrated to, who knows? If there was more light here, I'd look at it from up close. Czyli potrzebne nam jest światło. This is a place of some There are a lot of small, fragile ornaments which could be interesting, but they're too small. I need something to have a closer look at it. Pamiętamy tego mnicha z jadalni, który przyglądał się jakiejś księdze, miał szkło powiększające. Więc może to szkło by nam w tym miejscu pomogło. Excuse me, do you think I could borrow your magnifying glass? Go ahead. Here it is. Thanks. No, całkiem płynne te animacje zabierania przedmiotu. Nie we wszystkich grach tak było. W wielu przygodówkach przedmioty się teleportują do naszej kieszeni. All around you can see the influence of various architectural styles, periods and cultures. A really peculiar place. W Perils of Men tego typu animacje są bardzo ubogie. As hard as I look, I still can't see a place on the shrine where the message could be hidden. The woman's left hand. Nothing. The hiding place isn't here. If I had a hiding place in the shrine, it would definitely be under this child's head. No, it isn't there. An artist's face. There isn't any crack in it. It fits perfectly. The hand of the spy in a cloak. I can't feel anything here. Actually, the stone is a bit loose. Eureka! Let's have a close look at you. What have you got there? I wonder what it all means. Misty mirrors, secret messages beneath a stone mosaic. It says here to look in the crypt in the garden and find a secret passage there, and the stolen paintings, I believe. I should reply by morning if I want to cooperate and leave a message hidden in the shrine. No i tutaj jestem ciekaw, bo bardzo dobrze wypadły te grafiki. Czy tutaj wystarczyło po prostu podmienić język? Ewentualnie, czy czcionka już była polska w grze, bo widzimy tutaj o z kreską ci. Czy to trzeba było przerabiać jakoś w programie graficznym? Czy to jest grafika, czy to jest tekst? Trudno mi powiedzieć. Pikor, jeśli to ogląda, to może dać znać w komentarzu, jak to wyglądało. Czy to trzeba jakoś inaczej zmieniać na polski język? Czy tak jak wszystko inne? Jestem pewien, że pamiętasz nasze pierwsze spotkanie w Ermitażu. Nie będę wchodził w szczegóły, jakie były moje intencje, ale zapłaciłem wysoką cenę za swoją głupotę. Straciłem język. Czyli to ten, którego spotkaliśmy. No, zresztą było to oczywiste, którego spotkaliśmy w ogrodzie. Wyjaśnianie, dlaczego chcę się stąd wydostać z twoją pomocą, jak sądzę, jest niepotrzebne. Aby pomóc ci zaufać, że jestem po twojej stronie, udaj się do krypty w ogrodzie. Znajdziesz to, czego szukasz za ścianą z herbem. Jak już podejmiesz decyzję, zostaw mi wiadomość w kapliczce. Jutro wyjaśnię ci mój plan. No, takie grafiki na przykład w Amazon były trudne dla wielu do rozszyfrowania. Jak widzicie, ja z takim tekstem stylizowanym nie mam dużych problemów z przeczytaniem go, ze zrozumieniem, jeśli jest przetłumaczony, z rozczytaniem tych wszystkich znaków. W Amazon również sobie dawałem radę, a tam wiem, że niektórzy mieli spore problemy. It looks like I found an ally in this forlorn place. I think it might be good to have a look inside the crypt tonight.
Moreover, I should give him an answer by morning. To w sumie jest ciekawe, bo ja wolno czytam, bo generalnie wydaje mi się, że tak mógłbym sądzić, że problemy z tego typu tekstami mają osoby, które nie potrafią całości słowa jakby tak rozpoznać na jedno spojrzenie i poszczególne znaki po kolei rozszyfrowują. Ale z drugiej strony ja bardzo wolno czytam, bo ja tak robię różnie 30, może 40 stron na godzinę, a niektórzy to spokojnie wyciągają ponad 100. Więc nie wiem, czym to jest spowodowane, że ogarniam takie teksty dość łatwo. Dobrze, mamy wiadomość z kapliczki. It says here to look in the crypt in the garden and find a secret passage there, and the stolen paintings, I believe. I should reply Krypta by w morning ogrodzie. if I want to cooperate and leave a message hidden in the shrine. Czyli skierujmy nasze kroki w tamtym kierunku za fontanną. No i tutaj będzie chyba najtrudniejsza zagadka w całej grze. Welcome, Max. Welcome to my kingdom. There is a reward for you, but first you have to earn it. You must see through the veil of ignorance and accept my truth. Moje królestwo, moja prawda. Wygląda... Nie wiem, wygląda na to, jakby narrator pełnił tutaj jakąś rolę, ale on jest wszechwiedzący, bo on opowiada tę historię i już wie wszystko. Z drugiej strony jest jakoś związany z historią, więc kim on jest? On jest tutaj Bogiem? Trudno powiedzieć. Oni czczą śmierć. Królem tej śmierci? Naprawdę dziwnie wypada ten narrator w moim odczuciu. Nie wiem, czy się zgadzacie ze mną, ale no ja odczuwam, że coś tutaj nie do końca pasuje z nim. A stone tomb. Here lies impatience is written on it. A tomb with the words, here lies impatience. Yes, I saw this word in the notes from the library. Niecierpliwość i znak klepsydry. Here lies despair. Of course, the last words in the librarian's notes. I should have another look at them. Zwątpienie i coś w rodzaju węża. I on nam sugeruje, żebyśmy sprawdzili w tych notatkach bibliotekarza. Here lies avarice, the symbol of scales. The link with the librarian's notes is clear. Chciwość jest określona poprzez wagę. If the librarian's comments are on the other tombs, then lack of faith must be the missing fifth password. Brak wiary to krzyż. A ritual is depicted here. The central figure points an object at the throat of a kneeling man. It looks like an execution. No, perhaps a sacrifice. But it looks as if it was voluntary. The inscription, here lies spiritual pride. Ta pycha duchowa, czy może próżność duchowa, nie wiem, czy nie byłoby to lepsze tłumaczenie? Nie wiem, trudno mi powiedzieć. W każdym razie to jest piąty symbol i piąta cecha, grzech. Musimy to dopasować do symboli. Znowu tak klikam w cały świat. Interesting. A paraphrase of Ascension. The figure has a slit throat.
Underneath there's a coat of arms with some symbols. Wiecie, to jest bardzo fajne, jak znikają teksty po kliknięciu, kiedy gra nam nie ma więcej do przekazania. No ale ma to też swoje minusy, kiedy na przykład się zamyślimy i nie do końca dotrze do nas wiadomość, to nie możemy jej odsłuchać drugi raz, no albo jak przez pomyłkę klikniemy za szybko myszą drugi raz, no to też później jest problem. If the message was right, this is where the secret door should be. All I have to do is open it. Tak, i musimy w odpowiedniej kolejności kliknąć te symbole. Symbole już The przyporządkowaliśmy. librarian's notes. I have to look at everything very closely. I don't want to miss anything. Do tych cech. Chciwość, niecierpliwość, pycha duchowa, zwątpienie, no i tutaj brak wiary będzie. Z tym, że oczywiście nie w takiej kolejności, jaka tutaj się pojawia, dlatego że pod spodem mamy podpowiedź: jesteś tylko jednym z wielu, idź więc razem ze swoim bliźnim po nadzieję i determinację, po wiarę i przeznaczenie, dziś, jutro, na zawsze. 5 linijek, każda linijka oznacza jedną cechę. I to są jakby przeciwieństwa tych symboli, tych grzechów, tych złych cech. No i po wiarę i przeznaczenie. Mieliśmy krzyż, który oznaczał brak wiary. Więc krzyż będzie trzeba wcisnąć jako 4. Dziś, jutro, na zawsze, czyli coś stałego, coś harmonijnego. I tu by mi pasowała niecierpliwość, ponieważ niecierpliwość to jest coś, co chcemy teraz, co chcemy zaraz. Nie odpowiada nam wtedy, że cały czas będzie to trzeba robić. Nadzieja i determinacja. Nadzieja i determinacja to zwątpienie jest odwrotnością. Jeśli chcemy przezwyciężyć zwątpienie, musimy zdobyć tę nadzieję i determinację. No i została nam pycha duchowa oraz chciwość. Idź więc razem ze swoim bliźnim. Robimy coś razem z kimś. Nie zostawiamy wszystkiego dla siebie. Jeśli jesteśmy chciwi, to chcemy wszystko dla siebie. A tutaj idziemy razem ze swoim bliźnim. Więc ta chciwość pasuje. No i ta pycha duchowa byłaby: jesteś tylko jednym z wielu. Czyli nie jesteśmy nikim ważnym. Bo pycha, no to rzeczywiście pycha może lepszym określeniem jest niż próżność. Tutaj jesteśmy tylko takim liściem na wietrze, który kiedy spadnie, w dalszym ciągu drzewo ma wiele innych liści. Nic się z drzewem złego nie dzieje, prawda? Więc ta pycha duchowa tutaj pasuje. Więc reasumując, pycha duchowa, chciwość, zwątpienie, brak wiary oraz niecierpliwość. No i odpowiednie symbole, które już przyporządkowaliśmy do tego, wciskamy we właściwej kolejności. Tak. Czyli tak, jeśli chodzi o symbole, to będą to lustro. W następnej kolejności będzie to waga, wąż, krzyż i klepsydra. I really have more important tasks to do than writing emails and surfing the net. Możesz pograć w gry. The browser is open. How it managed to connect to the internet underground in the middle of a forest is a mystery to me. Perhaps this brotherhood isn't so out of touch with the modern world after all. Całkiem możliwe, że nie jest, że to jest tylko przykrywka. Interesting. This box is to be shipped to Rotterdam. Consignment number RTCS 234456.
I wonder who is to collect it there. There's no reason to rip the address from the box. A cupboard full of junk. Here it is, the painting from the Hermitage. And these other paintings are exhibited there as well. Looks like they must have replaced more paintings than we thought. I can't just carry them around in this place. I must work out how to get them out of here unnoticed. I should let my secret helper know I'm working on that, and then have a rest. I'm too tired to figure it out right now. Czyli podmieniali obrazy. Ale według Diaza jeden z obrazów był przeklęty. Ciekawe, czy chodziło o ten obraz, czy może o jakiś inny. No i co to ma wspólnego z całą sztuką umierania tak naprawdę? Te obrazy są różne. Nie wydaje się, że wszystkie są związane w jakikolwiek sposób ze śmiercią. Thousands of people see the original painting every day. At least I hope it's the original. Well, what have we got here? This won't be easy to open. What could be in there? Something important, no doubt. Na razie się nie podejmuje. Nie mamy zresztą klucza. Thousands of people see the original painting every day. At least I hope it's the original. That's incredible. These are all originals. Wszystkie te obrazy to oryginały. Skradzione, podmienione, z muzeum, czy z różnych muzeów być może. It's the original painting. I wonder if anyone has a clue how many worthless fakes are in galleries all over the world. No cóż, chyba na razie musimy to miejsce opuścić. Odkryliśmy sekret. Jeden z sekretów, bo pewnie liczne sekrety ma to bractwo. Natomiast są tutaj skradzione obrazy. Jest też safe. Być może później się do niego będziemy dobierać. Na razie wróćmy do pokoju. Teraz musimy być jeszcze bardziej ostrożni. No, ze względu na to, że znamy już taki sekret, za który nie mam żadnych wątpliwości. Będą nas w stanie zabić, jeśli się dowiedzą, że Perhaps I should use the medieval ink pot on the table to write an answer to the message from the shrine. I could use some help. I can't wait to see Ostankovich's face when he sees not just the stolen De La Roche, but these two other paintings. If I get out of here alive, that is. I found what I was looking for. I just have to figure out how to get it out of here. As soon as I do that, I'm gone. What's next? co napisaliśmy? My answer to the message from the shrine. I wonder what I'll learn in the morning. I have to check it first tomorrow. Czyli to tylko ta krótka wiadomość. Znalazłem to, czego szukałem, muszę tylko wymyślić, jak się stąd wydostać. Jak tylko to zrobię, znikam. Co dalej? Okej.
Idziemy do kapliczki, wiadomo, tam gdzie dostaliśmy wiadomość, tam też tę wiadomość naszą umieścimy. It's not that I would love to stay here overnight, but I don't have a choice. I can't do much now except wait for tomorrow and hope there's an answer to my note. I hope this night is the first and last here. Those dreams. Good thing it's morning. Żyjemy, kolejny dzień przed nami i kolejny rozdział. Tymczasem dziękuję serdecznie za uwagę. Trzymajcie się, do usłyszenia.